Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Aż na wieki wieku. Amen. Witamy wszystkich zebranych w naszym Kościele w ten świąteczny, niedzielny poranek, aby uczestniczyć we mszy świętej. W sposób szczególny witamy tych, którzy są z nami w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej po raz pierwszy, a także tych, którzy są gośćmi w naszej parafii. Zanim rozpoczniemy mszę świętą, proszę wyłączyć telefony komórkowe. Dzisiaj upamiętniamy 26. niedzielę w okresie zwykłym. Księdzem odprawiającym mszę świętą jest nasz proboszcz ksiądz Marek Borkowski. Jako przygotowanie do radosnego uczestniczenia w tej mszy świętej proszę powstać i uczestniczyć w śpiewaniu hymnu na rozpoczęcie mszy świętej Idźmy, tulmy się, znalezione w drukowanym programie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy zostali wierni Duchowi Świętemu, któregośmy otrzymali. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczania, tak się nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dzień święty. Odnów nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Asperges mei, Domine, is hobo et labor, lababis me, et super nivem de
in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et munedamur. Lavabis me, et super nivem de albamur. Wszechmogący Boże, oczyść nas grzechów i sprawa, byśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Chwała na wysokości Bogu, A na zemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wyznawiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranu Boży, Synu Ojca, który radzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który radzisz grzechy świata, czym błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwałę Boga Ojca. módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swoje łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności,
której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszelkich swoich grzechów, które popełnił, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieku. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie dopełniające mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyższych stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język uznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja.
owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, alleluja, Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tobie, Panie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał 2 synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryś z tych 2 spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Friends, today's readings deal with something very essential in the makeup of the human person. From the very beginning, when God created the first human beings, God created them in his own image and likeness, so we have so many characteristics of God. And one characteristic that we have, which is extremely important, we were given free will from the very beginning, and it shall always be free will. That's in the image and likeness of God, who has the ability to do as he pleases. God makes his choices and does what he pleases. Now, our free will is a tad bit different. We have free will. But in our situation, we look to God to direct us on what to do, and he does. God has given us, my goodness, he's given us the commandments, the teaching of the prophets, the teachings of his own Son, traditions handed on from generation to generation. And then what happens is we have our free will. So we can choose to follow these things, or we can choose not to. That's the way it's always been from the very beginning. The first man and the first woman, they had free will. If not, God in his free will could have said, okay, I'm going to make these people, and I'm going to fix it so they always do what I say, like not give them free will. So just think about a person that's created and cannot do what that person chooses to do, must just always do like they're programmed to do whatever God wants. Would that be a person, or would that be a robot? God did not make robots. God made human beings with a free will. And, in the very beginning, it started off very well, because God made the first woman and the first man, placed them in the garden, gave them everything they could possibly want, and just said to them, just don't come near this tree. Stay away from this tree.
I give you everything, but stay away from this tree. So, of course, in the beginning, they chose to stay away from the tree. But as you know, temptation came, and then they did a terrible thing. They used the gift of free will which God had bestowed upon them, and they chose to do wrong. And punishment followed. We call this the first sin. And it would be a disaster, a total disaster. The consequences were severe, as we all know. But it would be a terrible disaster if part of having free will didn't include what we see here in the readings today, the ability to change your mind. That's part of free will, the ability to change your mind. It's a wonderful thing to be able to change your mind. I mean, just think about it. Well, just think about it the other way. If we were put together in such a way that you make a decision and you have to go with that decision always, there's no changing your mind. That would be a terrible thing. Because, as you know, we make in the course of just one day, how many decisions you have to make over and over again. I mean, I guess the starter decision is, shall I get out of this bed or shall I not? But I mean, and what if you made wrong decisions and you couldn't change it? I mean, some things would be like little things. So, I mean, like you made a bad decision, you thought like, I'll bet you that soy milk tastes as good as regular milk. That'd be a bad decision. That's a little thing. You can change your mind. But then there are the bigger decisions that we make in life. And what if you couldn't change? What if you made the decision, I don't really need to go to church. I don't really need that. And you made that wrong decision and you couldn't change your mind. How terrible that would be. But God has set it up so we can change our minds. And it's a wonderful thing when people who make that decision not to go to church realize that that's the wrong decision, I'll change my mind. I mean, when you stop and think about it, isn't sin the most ridiculous thing? So the criteria for sin, I mean, I don't want to go delve into the whole catechism here, but just as a reminder, what is the criteria for sin? For serious sin? The kind of decisions we make that will ruin you as a person. We call those the mortal sins, the serious sins, the really serious ones. So it has to be something very, very serious. You have to know exactly what you are doing, and you have to freely choose, knowing all of this, you choose to do what's wrong, what God has said not to do. But I mean, it's amazing that it happens, because when it's afterwards and you stop and think about it, that was the stupidest thing I could possibly do. It's like sin is a moment of temporary insanity. Because why would you do such a thing? God, who is our creator, gives us the commands. Why on earth would we ever think that we could do something contrary to what he has told us to do or not to do? We forget, I'm just a little nobody. Well, you're somebody, but you know what I mean. In comparison to God, who is so great, we are so small. We are kind of insignificant. Kind of. So why would you make such a stupid decision? But we do. We do it a lot. We make those bad decisions. And the beauty about the free will is, and the ability to change your mind, you can do just that. You can say, I'm wrong. I'm going to change my mind. But you know what happens is, so very often
when we make decisions and we publicly proclaim our decisions to other people, and then you come to the point where, my decision was wrong. I've seen this happen a million times. People have said they've made their decisions, they made their proclamations, and then eventually they begin to realize, I was totally wrong. And then there is the problem of pride. I said this to everybody. I shouted it, I proclaimed it. Now I will have to admit out loud that I was wrong. Pride. And I've seen many people, they know what they did, but they know their decision was wrong, and they stuck with it because they were too proud to admit that it was wrong, and the consequences followed. So what is necessary is humility. Humility is what necessary. And of course, again, you don't want to look like a fool, and sometimes we're just too proud to ourselves to admit we're wrong. But we look to Jesus in that reading there that we had, the second reading. It says, Jesus was the Son of God, immortal, eternal, almighty, and he decided to come down on earth and become a human being. That was a big step down. It was him humbling himself. He humbled himself to come down here and become one of us. But that wasn't the end of his humbling of himself. He humbled himself to be allowed to be arrested by us. We arrested God. Just think of the stupidity of it all. We arrested God, and we beat up on God, and we hung God on a tree, and he let us do it. And he died, and he let us do it. Why? Because he was humble. So very, very humble. And if Jesus can do that, then can we not admit publicly, I'm wrong. I have some stupid ideas, and I'm wrong. I admit I'm wrong. And then, of course, there's the moment of changing your mind, which follows back changing your actions. So, you look into the Bible, and sometimes, sometimes changing your mind's a little thing, and sometimes it's a big thing. The things that follow. Look to the Bible. Isn't it a wonderful thing you can change your mind? Look to Saint Joseph. Saint Joseph got married, and his wife, he found out, was pregnant. So he made a decision, I'm not going to marry her. That was this decision he made. What a terrible thing if we were locked into our decisions, we couldn't change our minds. But Saint Joseph, a saint, a great saint, he changed his mind. He said, I'm going to marry Mary. I'm going to marry her. And what a wonderful thing it is that he did. Can you imagine the Blessed Virgin Mary having a baby? How it was bad enough, it was hard enough for her having a baby and having no husband, and oh my goodness. But Joseph changed his mind because we're human beings, created in the image and likeness, and we have free will, and we can change our minds. If you want something, and that's kind of a small thing. Well, it's not really that small. But think of a bigger thing. So we think of St. Paul. St. Paul was a well-known, educated scholar, rabbi, teacher,
respected, and a Christian killer. He made it his business to get those Christians. He told everybody, we've got to get the Christians. We've got to kill the Christians. And he got right to it. And he killed a whole bunch of them. And then something happened, and he realized he was wrong. Now, can you imagine St. Paul, I'm a well-known rabbi. I've proclaimed publicly the Christians must be killed. And you come to the realization that I'm wrong. Can you imagine if St. Paul's pride would have said, well, we really shouldn't kill the Christians, but I already said that we should, so let's just keep killing them. No. He humbled himself, and he changed his mind. And he became a great saint, writing all these long, long letters that are so complicated to try to understand, but there's certainly good stuff there. So those are people who changed their minds. But then, then you look at the Bible, there are some people who didn't change their minds. So look at them for a minute. Let's start with something small. Let us think about the fellow in Bethlehem who had the inn. When Joseph and Mary showed up, and he said, nope, we have no place here. Nope, absolutely not. Get out of here. There's no room. No. Now, what if he changed his mind? Things could have been a lot nicer. When God came down from heaven, maybe God wouldn't have had to been born in a dirty barn. But this man didn't change his mind. And therefore, it's kind of a little thing. Jesus was still born, and now we can make a beautiful shopka. But it's still, this guy didn't change his mind, and Jesus was born outside, practically speaking. So that's a little thing. But think of a bigger thing. Think of Pontius Pilate. He couldn't change his mind, even though he began to realize Jesus was not guilty. He didn't want to do it, but he was proud, and he just couldn't change his mind. What a terrible thing that stubbornness was, that inability to change your mind of Pontius Pilate, resulting in the death of the Son of God. So, my dear friends, isn't it a wonderful thing that we can change our minds? Isn't it a wonderful thing that, because we frequently are wrong and we frequently do sin, and without the ability to change your mind, that would be a disaster. But you can, you should, and you must. Because this is the way we live the lives that Christ wants us to live. It's an important part of being a child of God, to change our minds, to turn always to God. And wonderfully, when we do that, God is always willing to say, I forgive you. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość jest światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało, On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany
i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Szukając szczerze nawrócenia pomimo własnego lenistwa i opieszałości, módlmy się do naszego Ojca. Za Kościół, aby wszyscy jego wyznawcy coraz bardziej lgnęli do woli Ojca i wypełniali ją nie tylko pragnieniami, lecz czynami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chrześcijan niedbałych i lekceważących sprawy wiary, aby się opamiętali i powrócili na drogę przykazań Bożych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich i przyjaciół, aby poznali miłość Ojca i wiernie poszli za Jego codziennymi wyzwaniami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za umierających, aby dobry Zbawiciel przeprowadził ich bezpiecznie na drugą stronę życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, a w szczególności za Władysława Ptaka, aby doznawszy miłosierdzia Bożego mogli przebywać w chwale niebieskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy nie ociągali się w wypełnianiu nauki Chrystusowej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, wysłuchaj naszych prośb poprzedzających najświętszą ofiarę Twego Syna i pomóż nam odnaleźć w nas samych siły do przyjęcia łaski zbawienia, która wymaga naszej codziennej współpracy przez Chrystusa Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i arkaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, który za was i za wielu będzie wylany na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Poślij śmierć Twoja, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Alenem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa. 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 Pan Jezus już nas zbliża, już upadłomi drzwi. Ciało Chrystusa. Obiegnie Go przywitać, z radości serce drży. Ciało O Chrystusa. serce niepojęte, bo stworzyć dla mnie. Ciało O Chrystusa. Jezus, pomóż Ciało nas, Chrystusa. bym godzien Ciało przyjechać. Chrystusa. Ciało 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 Chrystusa.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętające śmierć Chrystusa mogli się stać współdziałcami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Classes in Polish language for learning the Mass will continue tomorrow, 5:45 in the church. All are welcome. Mass in English follows at 7 o'clock. Knights of Columbus invite all to a holy hour and rosary in the church on Thursday night of this week at 6 p.m. Mass follows at 7 o'clock. Friday of this week is the first Friday of the month. The Blessed Sacrament will be exposed for adoration on Friday from 5 until 6:30 when the benediction takes place, and then the Mass will follow at 7. Blessing of animals in honor of St. Francis of Assisi will take place next Saturday morning at 11 a.m. on the parking lot. Please remember to leave your kneelers down and do not return the Mass programs that you have used in preparation for the cleaning of the church, which will take place immediately. Recessional hymn for today's Mass is My Chcemy Boga, found on the worship aid. Please stand for the final blessing. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.